Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj łatwe i proste ciasto. Przepyszne, wiosenne, kruche ciasto z rabarbarem i budyniem. Do przygotowania tego pysznego ciasta potrzebne będą rabarbar, żółtka, masło, cukier puder, cukier z wanilią, mąka, proszek do pieczenia, mleko, budyń, mąka ziemniaczana i cukier. Zaczynamy od przygotowania budyniu. Do garnka wlewamy około 600 ml mleka i gotujemy. Do pozostałej części mleka wsypujemy 2 budynie, na przykład waniliowe lub śmietankowe. Dodajemy 1,5 łyżki mąki ziemniaczanej i dokładnie mieszamy do rozpuszczenia proszku. Do gorącego mleka dodajemy pół szklanki cukru, i następnie do gotującego się już mleka wlewamy rozrobiony proszek. Intensywnie mieszamy aż do zgęstnienia budyniu. Budyń zagotowujemy i gotujemy jeszcze 1–2 minuty. Odstawiamy do lekkiego wystudzenia. W tym czasie przygotowujemy formę do ciasta i rabarbar. Z umytych i osuszonych łodyg rabarbaru odcinamy końcówki i dodatkowo można jeszcze grubsze łodygi obrać z włókien, ale nie jest to konieczne. Rabarbar kroimy na małe kawałki, mniej więcej centymetrowe, tak aby nie pozostały surowe w cieście. A teraz kolej na ciasto. Do misy przesiewamy 2,5 szklanki mąki, do mąki wsypujemy 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, cukier z wanilią, wsypujemy pół szklanki cukru pudru i suche składniki mieszamy. Następnie dodajemy 3 żółtka, 200 g masła pokrojonego w kostkę i wsypujemy szczyptę soli. Ciasto rozdrabniamy ręcznie lub za pomocą miksera. Miksujemy do momentu, gdy będzie miało konsystencję jednolitej kruszonki. Na dno tortownicy wykładamy mniej więcej 2/3 kruszonki, równomiernie rozprowadzamy i lekko dociskamy, ale tak, aby ciasto nie było za bardzo zbite. Na ciasto wykładamy gęsty, lekko przestudzony budyń i budyń równomiernie rozprowadzamy. Na budyń wykładamy pokrojony rabarbar i na koniec wierzch ciasta równomiernie posypujemy pozostałą kruszonką. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 175 stopni i pieczemy około 40–50 minut. Grzanie góra-dół, w zależności od tego, jak ciasto będzie się rumienić. Gotowe ciasto najlepiej kroić po całkowitym wystudzeniu i schłodzeniu. Polecam to ciasto. Jest szybkie i smaczne z lekką kwaskową nutą.
Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!